Wykombinowałem sobie taki temat, bo zostałem natkniony w zeszłym roku w grudniu, ale to pewnie wiecie, bo można się z tego łatwo domyśleć. I w zasadzie słyszeliście też o tym incydencie wczoraj od Marcina Dudka, ale jego prezentacja nie będzie nagrana. Więc teoretycznie zdradzę co on mógł powiedzieć, ale ja trochę od innej strony, bo ja lubię drążyć, dlaczego do tego incydentu doszło i dlaczego jakby nie wszyscy o tym są w stanie powiedzieć w taki sposób, jak ja sobie to wyobrażam. Więc od samego początku, albo zacznę w ogóle, czym jest macchiato. I to jest tylko espresso z dolewką małej śmietanki i dzisiaj te 60 ml to będzie nasza opowieść, czyli zrobimy coś, co po przejęciu pakietów przez atakującego mogło lub doprowadziło do tego, że nie mieliśmy prądu. Całe szczęście nie jesteśmy uzależnieni od OZE, więc ten prąd był. I liczymy na 60 ml. Wykombinowałem sobie też takie miejsce, trudno powiedzieć dlaczego, ale pewnie dlatego, że to jest takie bliskie mojemu sercu z północy. Czczew, niektórzy mogą to wymówić jako Czczewu, a dlaczego ten Czczew? Bo pewnie dlatego, że fajne miejsce, w którym można kupić bilet do Gdańska, głównie. Jeśli ktoś jest z Tczewa, to przepraszam, to od razu. Ale też jest o Wejherowie podobny dowcip, więc go przerobiłem. I kilka słów o mnie, ale tylko kilka. Robiłem w robakach od 20 lat, więc grzebaliśmy w G-Data Software, byłem odpowiedzialny za tę firmę i zrobiliśmy tam pierwszą szczepionkę na Sasera wtedy. Było to dawno i czuję się jak starzec, kiedy patrzę po prostu na te daty. Natomiast jestem też odpowiedzialny za sztuczną inteligencję w takich systemach nauki gry w golfa i wspierania trenerów w analizie computer vision. A teraz jako Cyber Security Advocate zajmuję się cyberseciem i edukacją w przestrzeni backupu i recovery. No i przechodzimy do tej prawie katastrofy, bo nie było to katastrofą oprócz tego, że katastrofą stało się w mediach. No i katastrofą raczej obnażającą słabości naszych inżynierów albo w ogóle systemów, które powinny nas zabezpieczać i które noszą nazwę systemów krytycznych. No bo padło troszkę tych RTU, mówi się, że 30, próbujmy w to uwierzyć i tak, niech tak będzie. Było to w ekstremalne mrozy, więc bardzo trudno było tam się dostać. A wtedy akurat też taka ciekawostka, wtedy akurat się zakopałem samochodem niedaleko od takiego jednego RTU, ale to był zupełny przypadek. No i stanęliśmy wtedy na tej krawędzi blackoutu i prawie myśleliśmy, że jesteśmy w Hiszpanii, ale zimą. No i wszyscy się zaczęli rozpisywać, był oczywiście kryzys, nawet już AI pisze o tym, że to był kryzys, bo podaje oczywiście jakieś źródła. Więc padło nam całe zabezpieczenie. CERT Polska ESET zrobił bardzo dobrą analizę tego ataku i okazało się, że był to Viper, czyli skasowano lub nadpisano elementy sterowników PLC w dość prymitywny sposób, bo nagle się okazuje, że wcale nie trzeba dzisiaj dużych zabezpieczeń i łamania serwerów i łamania firewalli, żeby dostać się do infrastruktury krytycznej. Ale to by nie było tyle, bo dosłownie miesiąc później miałem okazję rozmawiać z inżynierami, którzy tego typu infrastrukturę budują. I nagle się okazało, że w zasadzie to wszystko i tak się opiera na przetargu, że w zasadzie i tak to się opiera na tym, że obsługujemy tego typu rozwiązania, ale kiedy kończy się instalacja, to tak naprawdę już niewielu interesuje się, co się z tym stało. Nie ma odbioru security, pozostają hasła. I jak to pokazało oczywiście CERT, wiemy dobrze, że firma, która dostarczyła tam routery, czy też firewall, pozostawiła je na defaultowych hasłach. Więc co można zrobić z tymi defaultowymi hasłami, jak nie posiedzieć sobie w Tczewie, nie? I posiedzieć sobie w Tczewie w kawiarni, żeby wbić się do tej ciemności, która nagle się pojawiła. Bo pominiemy sobie sam fakt Wi-Fi,
i klonowania tego typu, jakby tylko opowiem, w jaki sposób to można zrobić, ale będzie też laptop inżyniera, będzie też mały backdoor i będzie też symulator sterownika PLC. No jestem fanem Star Treka, tak więc zostało mi to trochę. I wyobraźcie sobie taką rzecz, że ten lapek będzie udawał router. I on będzie też terminalem i będzie też pokazywał za pomocą takiego symulatora EvilGNX. Teoretycznie, bo zrobiłem po prostu oprogramowanie, którego symuluje na potrzeby, żeby wszystko zadziałało na prezentacji. I pokażę, w jaki sposób taki inżynier, siedząc sobie w kawiarni, zamawiając to jedną kawę, traci dostęp do zdalnych sterowników w ciągu niecałych 5 minut. A musimy też zwrócić uwagę na to, albo jeśli czytaliście raport CERT-u, że dwell time, czyli nauczanie się tej całej sieci, w przypadku tego ataku trwało około 28 do 32 dni. Więc nie było żadnym problemem wykonać ten atak w mniej niż 5 minut. Na koniec oczywiście, bo mogło dojść do tego, że ktoś im po prostu przehandlował te dostępy. Więc mamy taką kawiarnię, gdzie udostępnia kawiarnię gość. Wiemy dobrze, i to też wam pokażę to urządzenie na koniec i opowiem, co się wydarzy po tej prezentacji, że możemy postawić sobie Evil Twina, czyli wystawić urządzenie, które będzie dokładnie taką samą nazwą sieci rozgłaszało się w tej kawiarni. Będzie mocniejszy sygnał, więc każdy się do niej podłączy automatycznie, lub będzie chciał. Będzie internet, będzie można to robić. Wtedy spufujemy w łatwy sposób DNS-a. To urządzenie, które też zademonstruję, będzie spufowało nam DNS, ale możemy sobie takie samo urządzenie skonstruować, bo to żaden problem, żeby zrobić jakiś DNS masquerade i po prostu przekierować wszelki ruch na swój wewnętrzny laptop, serwując taki Evil Portal, który będzie symulował, w tym wypadku w mojej prezentacji, portal z logotypem dużej firmy produkującej oprogramowanie albo system operacyjny na W, a firma na my, ale teoretycznie będzie dotyczyło to zupełnie innego rozwiązania, a mianowicie dostępowego SSL VPN-a na routerach, które dziwnym trafem będą tego VPN-a, SSL-a niedługo nie miały, jeśli można to tak nie po polskiemu powiedzieć. I wtedy rozpocznie się chaos, ponieważ jeśli mamy już ten dostęp, no to dlaczego nie odpalić tam Vipera, a po co dzisiaj kraść dane, jak można je po prostu skasować. Trochę mi się to podejście podoba, bo ono takie jest zgodne z moim jakby wewnętrznym ja, że lepiej nie kraść, lepiej psuć. Nie? To takie zostało mi to jeszcze z dzieciństwa, kiedy psułem zabawki elektroniczne i mogłem nimi nie sterować, a później się okazało, że dało się je naprawić, ale zostawało więcej części niż przewidział producent. I odpalamy takiego Vipera i sprawdzamy, co może się wydarzyć w kolejnych krokach. No i te 5 minut staje się tutaj kluczowe. Podejrzewam, że nam się to uda nawet krócej zrobić niż te 5 minut i unieruchomić taki sterownik, a w zasadzie unieruchomić lub doprowadzić do takiej sytuacji, że on przestanie odpowiadać też zdalnie. W związku z tym każdy dowiedział się, że tego typu awaria była, bo nagle sterowniki przestały odpowiadać. To było też całkiem ciekawe, że post factum zatrybiło tylko i wyłącznie powiadomienie operatora. No i oczywiście to nie była, też jakby podsumowując, to nie była żadna magia, bo to też było całkiem interesujące, ale wrócę do tego za moment i wam to pokażę. Więc wyobraźcie sobie, że jestem już po DNS spoofingu. Więc zrobiłem sobie taki szybki soft. Tak, już to jasne. Sorki, zapomniałem, zawsze mam z tym jakiś problem. Więc to jest taki sofcik, który wystawił mi właśnie tego EvilGNX-a lokalnie, czyli mój portal Evil Portal, który właśnie na każde zapytanie tego inżyniera wyświetlił się, bo wiem, że chciał odwiedzić konkretną stronę, bo wcześniej go jakby namierzałem, jakie strony odwiedza. Więc generując sobie to potem jakimś szybkim AI-em, łatwo dzisiaj zrobić ten portal, który będzie wyglądał dokładnie tak samo. Ale ja go użyłem trochę inaczej, więc zbudowałem sobie ten portal tutaj. No i ten portal jest standardem, powiedzmy.
Całkiem nieźle wychodzi, bo łatwo się jeszcze te Microsofty do dzisiaj hakuje i można przejąć sesję użytkownika, która za moment po zalogowaniu pojawi się tutaj. Więc będziecie widzieli na tym drugim ekranie mojego użytkownika, hasło i jakiś biedny MFA, bo przecież sobie go wygenerował i to nie miało to jakiegoś większego znaczenia, no bo ten MFA i tak był podany na tym portalu, w związku z tym będziemy mogli go przejąć. Ale nie zapisuj, więc strona troszeczkę się wysypała, no ale poszła tam, gdzie powinna. I użytkownik myśli sobie, że chyba coś nie zadziałało, więc zaczyna kombinować i szukać tego dalej. Ale jak widzicie tu na ekranie, jakby mój fishlet złapał już użytkownika, hasło i token. Dostarczając mi informacji o tym, że mogę zalogować się dokładnie na tym samym portalu i wykonać polecenie numer 2, symulując sterownik. No dawaj plusik. Już Narodowy System Nadzoru, nawet go sobie nazwałem, żeby było wiadomo, że to jest w Tczewie. To jest taka normalna praca, ten operator sobie po prostu widzi taką informację. Nic podejrzanego tu się nie dzieje. W związku z powyższym stwierdzam, że skoro tak wszystko działa, to może spróbujemy zestresować ten sterownik. I przygotowujemy mikropayload. Który to payload ładuje się do tej naszej stacji i zatrzymuje całkowicie działanie sterownika. Żeby uwiarygodnić ten przepis, który wam pokazałem, to ten sterownik PLC jest wykonany również i sterowany za pomocą protokołu Modbus. Więc zaimportowaliśmy sobie, przygotowaliśmy sobie sterownik, opisaliśmy sobie konkretne parametry sterujące, no i dzięki temu w momencie, kiedy uruchamiamy payload, możemy doprowadzić do sytuacji, w której zostają wykryte odpowiednie rejestry i nadpisujemy je defaultowymi wartościami. Tak długo, aż się po prostu coś wysypie. No, tu nie ma jakiejś zbędnej filozofii i dużej filozofii, bo jeśli chcesz coś zniszczyć, to po prostu trenujesz tak długo, aż ten system się po prostu wykrzaczy. Najczęściej zabraknie mu po prostu przestrzeni i rejestrów na to, żeby je wypełnić jakimiś defaultowymi znakami albo wartościami. No i w momencie przeciążenia taki sterownik po prostu nie tyle umiera, co się wyłączy. Całkiem interesujące było to w tym przypadku, że rok temu pokazywałem też tutaj na Cyberteku atak, który miał na uwadze przedostanie się przez system billingowy do sieci najpierw zwykłej IT, a dzisiaj jakby otwiera to zupełnie nowy etap rozwoju każdego z uczestnika i każdego hakera atakującego, tym bardziej, że jednak to była zorganizowana grupa NATO, że nie warto aż tak bardzo się starać i próbować tego ataku przeprowadzać od strony internetu, bo można usiąść w kawiarni i po prostu zhaczyć zwyczajny komputer. Możecie to, nie namawiam do tego, ale można to wykonać w dowolny sposób, wykorzystując bardzo sprytne urządzenia. I pewnie już słyszeliście o tego typu urządzonkach, które dzisiaj wyłącznie można kupić w zasadzie za $300, które mają można taniej też. Ale ja już mówię z tym dodatkowym 5G, nie? Żeby można było to rozbudować. Ale Raspberry Pi kupicie dużo taniej. Więc tam te moduły są super tanie. Chyba za $80 możemy kupić naprawdę pokaźne urządzenia z antenami, które to montujemy przez piny. Ja zrobiłem sobie tutaj... Jeśli chcecie zrobić takie urządzenie albo i go nie kupować, to macie tutaj Raspberry Pi i wymodelowaną strukturę
urządzeń i kabli, która jest potrzebna do zmodelowania takiego ataku. I ten atak, jakby to wideo, które zostanie przygotowane przeze mnie, będzie też demonstrowane na żywo, żeby uzmysłowić nie tylko na takich prezentacjach i jakby opowiastkach to, że system labowy można zbudować sobie odpowiednio w swojej firmie i budować go na podstawie tak naprawdę kilku elementów, które mogą zadziałać. A już wam powiem, jak to może wyglądać lub jak ja sobie to wykombinowałem. Jakby głównie będę wykorzystywał do tego Raspberry Pi plus rozszerzenie jakiegoś tam Wi-Fi. Po prostu niech to obsługuje nawet sobie 6. Sklonuję sieć, podłączę do tego taki moduł ESP32. To jest taki moduł deweloperski, na który za pomocą Arduino możemy wgrać i zasymulować w ogóle sterownik PLC, który będzie napędzał mi silniczek 12V zasilany z jakichś takich elementów zasilacza impulsowego 12V z przetwornicą zmniejszającą napięcie do 5V po to, żeby zasilić mi ten ESP, żeby się nie spalił, a żeby wykorzystać jeden zasilacz, bo można to zrobić za pomocą jednej baterii awaryjnej po prostu. I dzięki temu jakby to, co wam zademonstrowałem tutaj, to jest już taki zasymulowana aplikacja, która będzie rozpędzać nam ten silnik krokowo, tak aż będzie wydawał z siebie dziwne dźwięki, po czym włączy się ta wytwornica dymu mała, symulująca spalenie tego urządzenia. Trochę się bałem tego tutaj przywozić, bo nie wiedziałem, co się stanie, jakbyśmy wywołali tutaj dym. I Zuzanna by zrobiła też mi dym, gdyby tutaj po prostu coś się wydarzyło. Natomiast to będzie dostępne w ciągu 2 kolejnych miesięcy na YouTubie. Jak będziecie obserwować moje sociale, to na pewno tam się pojawi cały ten symulator, w jaki sposób on został zbudowany i jak konkretnie można z nim pracować. I nagle się okazuje, i z takim przekazem chciałem was zostawić na koniec dzisiejszego dnia, skoro i tak dobrnęliście do końca, że w zasadzie OZE to nasza przyszłość, tak przynajmniej niektórzy mówią, bo zanim doczekamy się elektrowni atomowej, to jednak trochę wody upłynie. No ale te Into the Darkness, no to nasze otwarte furtki, nie? To jest w ogóle najtańszy backdoor, jaki możemy sobie dzisiaj zafundować. Więc zostawiam was z tym backdoorem na weekend. Do zobaczenia i dziękuję.